Cześć, jestem Vincent, to jest Menel. Razem pracujemy, podróżujemy i mieszkamy sobie w tym vanie przez okrągły rok. Ja wiem, że znowu była przerwa w nagrywaniu. Wyniknęła ona stąd, że któregoś ranka obudziła mnie policja i kazała mi zjeżdżać, więc zjechałem trochę bardziej w głąb lasu, a tam niestety nie mam internetu. Ale znalazłem takie miejsce, gdzie jest 5 anten z nadajnikami GSM, więc mogę tutaj przyjeżdżać i uploadować filmiki. Więc opowiem wam dzisiaj, co słychać w Portugalii i co słychać u mnie. U nas, przepraszam, co słychać u nas. W sumie to się nie dziwię, czemu policja gania kamperowców. Jakiś tydzień temu musiałem pojechać do miasta. Jako że było późno, a byłem koło takiego miasteczka Benagil, to postanowiłem przenocować na klifach koło Benagilu, na takim moim jednym z ulubionych miejsc chyba w Portugalii. I spotkałem tam ze 100 metrów od plaży taki okrąg zrobiony z kamperów. Okrąg o średnicy tam kilkunastu metrów. To był taki coś jak tabor husycki zrobiony z tych kamperów. I tam podjechałem i pytam, co to za impreza. Przecież epidemia jest. To wszyscy razem. A tam jacyś Niemcy, Szwedzi, Belgowie mówią, no byliśmy tam przy brzegu do tej pory, każdy sobie oddzielnie, ale przyjechała rano policja i powiedziała, że mamy odjechać od tego brzegu, bo nie możemy tutaj nad wodą zostać. No więc zebrali się tam wszyscy razem, 100 metrów od brzegu. Mówię, że jest fajnie, żebym dołączył. No nie. Przynocowałem w oddaleniu, bo tabor husycki, takie ułożenie wozów może jest dobre w walce z kawalerią, jakąś piechotą uzbrojoną w broń białą, ale przeciwko koronawirusowi ta formacja się raczej nie sprawdzi. No i GNR, czyli portugalska policja, musiała dojść do podobnych przemyśleń, bo przyjechali rano i powiedzieli im, że chodziło nam o to, żebyście się rozproszyli i mniej więcej załapaliście, o co chodzi. Teraz znów się rozprószcie, ale tym razem każdy oddzielnie. Jak w Pratchecie. Takie asy. A jak już mowa o Benagil, to jak dla mnie to jest to jedno z najładniejszych miejsc w całej Portugalii. Jest to Benagil Cave, czyli jaskinia Benagil. Jest to miejsce, w którym prawie się utopiłem. Jest to taka jaskinia z plażą w środku. I u sklepienia tej jaskini jest dziura, przez którą wpada snop światła. I dostęp do tej jaskini jest tylko od strony wody. Można wypożyczyć deskę lub popłynąć tu w taki mini rejs łódką, ale że to kosztowało tam 20 czy 30 euro, to pomyślałem, że przycebulę i popłynę w pław. Bo dystans nie jest jakiś duży. Na basenie przepływam wielokrotnie więcej. Problem w tym, że na basenie to nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal. A w Atlantyku, nawet jak się wydaje, że nie ma fal, to miota to było na wszystkie strony. I o ile jeszcze dopłynąłem do tej jaskini, to z powrotem na plażę dotarłem tylko dlatego, że mi pomogli ludzie w kajaku, którzy tam akurat przepływali. A jak już dotarłem na plażę, to jeszcze mi się przez pół godziny nogi trzęsły. No ta plaża też jest fajna. We conquer with tongues and where we came from, said we are strong. But I was too young, I was dreaming life away. We woke up to pray with wind on our faces, drunk. Tu Chińczycy moczą nogi, ale lepiej, żeby się nie przeziębili, bo będzie, że to wszystko to ich wina. O, patrzcie na to. Na łódkę patrzcie. To wraca ten rejsik z jaskini. We took to the street, carved the word on our feet. Is it truth that we bring?
I te wszystkie ujęcia były kręcone kilka tygodni temu, tuż przed epidemią. Teraz w Portugalii jest wprowadzony stan wyjątkowy. Ludzie siedzą w domu, wychodzą tylko po zakupy lub w jakichś niezbędnych sprawach. Jeszcze bardziej restrykcyjne zarządzenia są wprowadzone na czas Wielkanocy. No i prezydent Portugalii zaapelował do Portugalczyków mieszkających za granicą, żeby nie wracali na święta w tym roku. Z takich różnic to w Portugalii wprowadzono leczenie w domach. Jeżeli ktoś jest chory, ma jakieś tam objawy, ale nie wymaga hospitalizacji, to lekarze przychodzą do niego do domu i leczą go w domu. Poza tym jest tu podobnie jak w Polsce. Społeczeństwo jest raczej zdyscyplinowane. No są wyjątki. W Polsce też, jak czytam, są wyjątki. Lider Bayerful, na przykład Sławomir Świeżyński, namawia, żeby wbrew zakazom ministra zdrowia i zaleceniom episkopatu, żeby ignorować zakaz i chodzić tłumnie na mszę do kościoła. Sławek, przestań mówić, że wasze życie jest w moich rękach, tylko zacznij myć ręce i przestrzegać kwarantanny jak wszyscy inni. Okej, Sławek? Serio, są msze online. Jak ktoś chce wesprzeć swoją parafię, to każda parafia ma konto bankowe. Im bardziej będziemy przestrzegać tych zaleceń, tym szybciej to się skończy. Dwie optymistyczne analizy przeczytałem ostatnio. Pierwsza to taka, że miasta, które przestrzegały kwarantanny w poprzednich epidemiach w dziejach ludzkości, odnotowywały po epidemiach znacznie lepszy wzrost gospodarczy i szybciej stawały na nogi. Druga teza jest taka, że szczepienie na gruźlicę zwiększa ilość przeciwciał jakichś tam, co znacznie złagodzi przebieg choroby COVID i powoduje, że w tych krajach, gdzie są szczepienia i były szczepienia na gruźlicę, śmiertelność jest 10-krotnie mniejsza niż tam, gdzie nie było szczepień. Jeszcze testują te tezy w Stanach, w Australii, ale jeśli się okaże, że to prawda, no to chyba będzie dobra wiadomość dla biedniejszych krajów, takich, gdzie obawiano się powrotu gruźlicy i szczepiono na nią długi czas i szczepią aż do tej pory, czyli takich krajów jak Polska czy Portugalia. Pokażę Wam jeszcze szybko dwa fajne miejsca, w których byłem przed epidemią. Lagos, małe, urokliwe miasteczko z pięknymi plażami i interesującym życiem nocnym. Oraz Barranco Beach, czyli plaża, na którą bardzo trudno dojechać. Trzeba dobrze znać drogę, bo Google Maps pokazuje złą trasę. Jest to plaża otoczona przez góry. Nie ma tam zasięgu internetu, ani nawet telefonu. Zamieszkana przez większą część roku przez hipisów, różnych wędrowców, mieszkających tam czasem nawet miesiącami, a w sezonie odwiedzana również przez surferów. No bo nie wiem, gdzie Dawid Podsiadło napisał tę swoją piosenkę o braku fal, ale na pewno nie było to tutaj. Odpowiadając na Wasze pytania, które zadajecie każdym możliwym kanałem, nawet dostałem 3 przelewy bankowe
z tym pytaniem w tytule płatności. Tak, tworzę materiał o bateriach. Będzie niedługo. Bardzo dziękuję za wszystkie przelewy i wszystkim patronom wspierającym mnie na Patronite również bardzo dziękuję. To tyle na dziś. Cześć.